Kwiecień roku 1950. Jesteśmy na polach spółdzielni produkcyjnej w Kamieńcu w powiecie gostynińskim. W orce wiosennej biorą tutaj po raz pierwszy udział traktory. Ziemia będzie szybciej i lepiej zorana, wyda obfitsze plony. A oto traktorzysta Wichlacz, jeden z bohaterów naszego filmu. Dzień pracy skończony. Traktory wracają z pola. Traktorzysta Wichlacz umówił się z korespondentem Trybuny Ludu Wilczyńskim. Ma mu coś do powiedzenia. Wśród traktorów są Zetory i Ursusy. Jedne i drugie doskonale pracują, ale z Ursusem był pewien kłopot. Zagrzała się chłodnica i zaczęła przeciekać woda. Trzeba było chłodnicę ostudzić. Postój trwał około godziny, a Wichlaczowi szkoda każdej minuty. Jak na to poradzić? Napisać do Trybuny apel do robotników Ursusa. Robotnicy Ursusa na pewno coś zmajstrują, żeby ułatwić remonty chłodnicy w razie uszkodzenia, odpowiada korespondent. Wieczorem pisze list do redakcji. Redakcja Trybuny Ludu mieści się dziś w nowoczesnym gmachu w Domu Słowa Polskiego. Kiedy rozpoczęły się prace nad tym filmem, mieściła się jeszcze w skromnym budynku przy ulicy Smolnej. O, właśnie tu, gdzie wchodzi listonosz z codzienną pocztą. Dział korespondencji i listów to serce naszych gazet. Tu napływają raporty z pola walk o wykonanie planu, pisane przez robotników i chłopów, bezpośrednich żołnierzy tych bojów. W listach nadchodzą z całego kraju zwycięskie meldunki z frontu budownictwa socjalistycznego i sygnały błędów, braków i niedociągnięć. Rosnąca sieć korespondentów terenowych i zwiększająca się stale ilość listów do redakcji sprawiają, że prasa nasza jest nie tylko prasą robotniczą i chłopską, ale i w coraz większym stopniu redagowaną przez robotników i chłopów. W dzisiejszej poczcie znajduje się również list naszych znajomych z Kamieńca. Obok wielu innych listów korespondentów i czytelników z całego kraju. Tkaczki z Łodzi, górnika z Wałbrzycha, rybaków z Kolobrzega, ludzi pracy ze wszystkich stron Polski. Przez telegraf, telefon, radio i dalekopis przychodzą wiadomości z zagranicy. Moskwa, stolica pokoju i socjalizmu, rośnie i rozkwita z każdym dniem. Roczny plan zakładania ochronnych pasów leśnych został wykonany przed terminem. Realizacja wielkiego stalinowskiego planu przeobrażenia przyrody przekształci tereny pustynne w żyzną, urodzajną glebę. Pekin. Lud chiński, wyzwolony z jarzma imperializmu, buduje socjalistyczną przyszłość swego ogromnego kraju. W 29. rocznicę powstania Komunistycznej Partii Chin odbyły się radosne manifestacje. Paryż. Dokerzy w Marsylii odmówili wyładowania amerykańskich transportów broni i rozpoczęli strajk. Robotnicy francuscy nie chcą być mięsem armatnim dla Wall Street. Polska Agencja Prasowa dalekopisami przekazuje codziennie do prasy obfity biuletyn wiadomości. Jesteśmy teraz w dziale krajowym Trybuny Ludu. Oto meldunki reportażystów i reporterów. Widziałem wczoraj towarzysza Markiewkę. Towarzysz Markiewka przekracza codziennie podjęte zobowiązania. Osiąga około 400% normy. Halo? Tu Zakopane. Wczoraj przybyły do Zakopanego nowe grupy wczasowiczów. Za chwilę podam wam krótką rozmowę z łódzkim włókniarzem, który po raz pierwszy znalazł się w górach. Mówi Wybrzeże. W Stoczni Gdańskiej odbyło się wodowanie polskiego drobnicowca MS Warszawa. Matką chrzestną MS Warszawa jest... Halo? Halo! Tak, tak, słucham. Matką chrzestną MS Warszawa jest przodownica pracy Stoczni Gdańskiej Józefa Marszałek. Pióra polskich dziennikarzy i publicystów służą wielkiej sprawie planu sześcioletniego, sprawie budownictwa socjalizmu, sprawie pokoju, sprawie człowieka.
Jest nas miliard bojowników o pokój. Pokrzyżujemy knowania imperialistów, pisze publicysta. Gazeta walczy nie tylko słowem. Karykaturzysta demaskuje rysunkiem zbrodnie podżegaczy wojennych. Sekretariat redakcji jest punktem zbiorczym artykułów, wiadomości i korespondencji. Na biurku sekretarza sterta maszynopisów. Ale gazeta ma tylko 6 stronic. Coś więc trzeba ująć, coś przełożyć na następny dzień. Do numeru idą materiały najważniejsze i najpilniejsze. Co będzie z listem traktorzysty z Kamieńca? Dyżurny sekretarz wraca właśnie z decyzją kolegium redakcyjnego, które ustala plan gazety. Kolegium zdecydowało, żeby mimo obfitości materiału list traktorzysty z Kamieńca poszedł dziś do numeru. To jest sprawa obchodząca nie tylko jedną wieś. Traktorów z każdym miesiącem będzie coraz więcej. Trzeba jak najbardziej ułatwić pracę traktorzystów. To wiąże się ze sprawą mechanizacji rolnictwa z wykonaniem planu 6-letniego. List korespondenta z Kamieńca ukaże się na pierwszej stronicy. Rękopisy idą do drukarni. Słowa apelu traktorzysty do robotników Ursusa składacz zmienia na linotypie wodowiane czcionki. Metramparz łamie wiersze w szpalty, szpalty w kolumny. Kolumna zostaje odciśnięta na tekturowej matrycy. Z tekturowej matrycy robi się w giserni odlew metalowy. Maszynista zakłada półokrągle matryce na walec maszyny. Niedługo maszyna ruszy. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy wszystko jest przygotowane. Mamy kilka minut czasu. Wykorzystajmy ten czas dla odbycia błyskawicznej podróży w przeszłość. W roku 1937 chłopi polscy poderwali się do powszechnego strajku przeciwko dyktaturze obszarników i fabrykantów, przeciwko faszyzmowi i zdradzie narodowej. Bohaterska walka trwała 10 dni. Tylko prasa nielegalna, komunistyczna, pisała o ofiarnej walce chłopów, wzywała klasę robotniczą do pomocy dla strajkujących. Prasa burżuazyjna milczała, miała inne, ciekawsze tematy. A strajk chłopski trwał. Tymczasem krwią spływała polska wieś. Granatowa policja bestialsko rozprawiała się z walczącymi o prawo do życia polskimi chłopami. Nekrologi poległych chłopów w rewolucyjnej prasie. Podzireje międzynarodowego faszyzmu zamienili Hiszpanię w plac ćwiczebny II wojny światowej. Najlepsi synowie ludu pracującego całego świata, a wśród nich polscy komuniści, polscy antyfaszyści, dąbrowszczacy wspierali czynnie bohaterską walkę ludu hiszpańskiego w obronie wolności i postępu. Prasa burżuazyjna obrzucała błotem i oszczerstwami patriotów hiszpańskich i sławiła katów ludowej Hiszpanii.
Finansowany przez międzynarodową reakcję Hitler, rozprawiwszy się krwawo z ruchem robotniczym w Niemczech, szykował się do marszu na wschód. Burżuazyjna prasa polska licytowała się w zachwytach pod adresem hersztów międzynarodowego faszyzmu. Tylko prasa rewolucyjna, komunistyczna demaskowała zbrodnie faszyzmu, obnażała zdradę rządów burżuazyjnych i mobilizowała naród przeciwko faszystowskiej agresji. Dyrekcja amerykańskiego koncernu Vacuum Oil Company, która przejęła interesy Standard Nobel w Polsce, chciała unieruchomić rafinerię nafty, zredukować bez odszkodowania robotników i dokonać generalnej obniżki płac. Wybuchł strajk okupacyjny. Stanęły stacje benzynowe w całej Polsce. Wobec wielkiego rozgłosu tej sprawy nawet burżuazyjne gazety musiały podać informacje o strajku. Dyrekcja Vacuum Oil Company zaprosiła wydawców na konferencję. Tak, transakcja zawarta. Nazajutrz wszystkie kapitalistyczne dzienniki zamieściły jednobrzmiące wyjaśnienia wychwalające amerykańskich rekinów naftowych i potępiające polskich robotników. Później już o strajku nie było ani słowa. Pojawiły się natomiast grubopłatne ogłoszenia. Tak wygląda wolność, takie jest wszędzie sumienie i oblicze prasy burżuazyjnej. Oto dzisiejsza amerykańska gazeta. Na pierwszej stronicy podżeganie do wojny, oszczerstwa i kryminalne szlagiery, a dalej ogłoszenia koncernów. 5. stronica, 6., 7. Dosyć. Nie mamy czasu. Powracamy do gazety, która mówi o prawdziwym życiu i która jest współtwórcą nowego życia. Do gazety, która jest własnością nie trestów i karteli, ale mas ludowych. Do gazety, która służy nie rekinom kapitalu, ale ludziom pracy. Nie ma dziś w prasie polskiej mrożących krew w żyłach opisów wyczynów gangsterskich, nie ma pikantnych niedyskrecji z balów i libacji, nie ma fotografii bandytów i zboczeńców. Nakład dzienny polskich dzienników robotniczych i chłopskich przekroczył 5 milionów egzemplarzy, podczas gdy w 1939 roku nakład burżuazyjnej prasy codziennej nie osiągał nawet 900 000. Jeszcze bardziej wzrosły nakłady tygodników, które osiągają dziś 6 milionów. Miejsce ogłupiających sensacji burżuazyjnych gazet, obliczonych na odwracanie uwagi mas od istotnych zagadnień społecznych, w dzisiejszej prasie polskiej zajęły inne, twórcze, szlachetne i o ileż bardziej porywające tematy. Ze szpalt pierwszych kolumn prasy polskiej uśmiechają się dziś do czytelnika nie gangsterzy, ludobójcy i uczestnicy magnackich libacji, ale ludzie pracy, budujący lepszą przyszłość kraju, którego są gospodarzami. I dlatego górnicy Śląska tak garną się do swojej gazety, która pomaga im w pracy, ułatwia przezwyciężenie błędów i braków, uczy jak najprędzej wykonać plan. I dlatego pracujący chłopi z taką uwagą czytają Gromadę, wraz z którą wędrują pod strzechę arcydzieła polskiej literatury. I dlatego robotnicy Ursusa, przeczytawszy Trybunę Ludu, tak mocno wzięli sobie do serca apel traktorzystów z Kamieńca. Sprawa stanęła na zebraniu Komitetu Fabrycznego Partii. Nasi racjonalizatorzy myśleli już o tym usprawnieniu. List w Trybunie Ludu świadczy, że takie usprawnienie trzeba jak najszybciej wprowadzić. I dlatego, towarzysze, uważam, że należy sprawę tę jako bardzo pilną przekazać klubowi racjonalizatorów. Na naradzie produkcyjnej robotnicy podjęli zobowiązania związane z wykonaniem planu 6-letniego. Między tymi zobowiązaniami znalazła się również odpowiedź na list korespondenta Trybuny Ludu. Chłopskiego w odpowiedzi na apel chłopów z Kamieńca ogłoszony w Trybunie Ludu klub racjonalizatorów zobowiązuje się wykonać do 1 maja projekt elementu zastępczego do chłodnicy, tak
aby mógł on być dołączony do każdego traktoru. Będzie to nasz wkład w dzieło odbudowy kraju i utrwalenie pokoju. Zobowiązanie zostało wykonane. A oto część zastępcza chłodnicy dołączona do Ursusów, które jadą na wieś. Dzięki korespondencji w Trybunie Ludu nie tylko Wichlacz, ale i inni traktorzyści pracujący na Ursusach będą mieli ułatwioną robotę. Na tym kończy się historia listu korespondenta z Kamieńca. Nie jest to historia ani niezwykła, ani wyjątkowa. Można by przytaczać tysiące innych przykładów mówiących o wpływie naszej prasy na życie, o roli naszej prasy, o roli korespondentów robotniczych i chłopskich. Prasa nasza jest współtwórcą budownictwa socjalistycznego, orężem twórczej krytyki i samokrytyki, trybuną wymiany doświadczeń racjonalizatorów i nowatorów, doradcą, przyjacielem czytelników. Rosnąca stale sieć korespondentów robotniczych i chłopskich, czytelników, a zarazem współredaktorów gazety pozwala redakcji wydobywać na powierzchnię życia każdą nową inicjatywę, każde nowe i typowe zjawisko. Spośród korespondentów, spośród redaktorów gazetek ściennych rekrutują się również nowi dziennikarze pochodzący z mas ludowych. A oto nasi najmłodsi redaktorzy gazetek szkolnych. O z kreską, obywatelu redaktorze. Ucząc się, walczymy o pokój. O pokój, postęp, socjalizm. W imię rozkwitu Polski Ludowej, w imię międzynarodowej solidarności ludzi pracy, o pokój walczą wszystkie polskie gazety. O pokój walczy postępowa prasa całego świata z przodującą prasą radziecką na czele. Nad nagłówkiem pierwszej bolszewickiej gazety widniał napis: z iskry rozgorzeje płomień. Z iskry rozgorzały płomienie socjalizmu i pokoju, braterstwa i sprawiedliwości. Prasa Lenina i Stalina dała początek nowej prasie socjalistycznej, która uczy masy ludowe całego świata, jak walczyć i zwyciężać. Ta prasa jest wzorem dla naszej, dla prasy Polski budującej socjalizm.